Aby zrozumieć, dlaczego 8 milionów Egipcjan nie stawiło oporu 15 tysiącom muzułmanów, musimy cofnąć się do tego, co działo się pod rządami Bizancjum. Przez 250 lat Egipt był traktowany przez Konstantynopol niemal wyłącznie jako spichlerz i teren bezwzględnej eksploatacji. Bizantyjski namiestnik Cyrus z Aleksandrii narzucał lokalnym Koptom doktrynę chalcedońską, uznając ich za heretyków. Represje były brutalne. Patriarcha Benjamin I przez 13 lat musiał ukrywać się w klasztorach i jaskiniach pustyni Górnego Egiptu, a jego brat zginął w torturach. Ale ucisk miał też wymiar codzienny. Bizantyjczycy utrzymywali system prac przymusowych, darmowej, niewolniczej pracy przy infrastrukturze, która była powszechnym ciężarem dla egipskich chłopów. Kiedy w 640 roku do Egiptu wkroczył Amir ibn al-As, Koptowie zobaczyli w nim szansę na zmianę. Muzułmanie nie tylko nie zmusili nikogo do zmiany wiary, ale natychmiast wydali gwarancję bezpieczeństwa dla patriarchy Benjamina. Jak podają źródła, Amr okazał mu miłość i szacunek, przywracając mu urząd i wolność wyznania dla całego kościoła. Co ciekawe, muzułmanie nie niszczyli zastanych struktur. Lokalni chrześcijańscy urzędnicy nadal prowadzili administrację w języku greckim i koptyjskim. To dowodzi, że nowa władza dążyła do stabilizacji i współpracy, a nie do totalnej dominacji ideologicznej. Co jednak najważniejsze dla zwykłego, szarego człowieka, nowa władza całkowicie zniosła obowiązek prac przymusowych. Zastąpiono je systemem dżizji, który w porównaniu do bizantyjskiego capitatio, czyli uciążliwego podatku pogłównego nakładanego na niemal każdego, był rewolucją. Dżizja dotyczyła wyłącznie dorosłych mężczyzn zdolnych do pracy. Z dnia na dzień kobiety, dzieci, starcy, chorzy i mnisi zostali całkowicie zwolnieni z ciężarów, które wcześniej narzucało im chrześcijańskie Bizancjum. Czy to brzmi jak nawracanie mieczem? Serio? Yes? No. Aby ostatecznie obalić mit o błyskawicznym narzuceniu religii siłą, spójrzcie na twarde dane statystyczne z Egiptu. Rok 640. Muzułmanie to mniej niż 1% ludności. Rok 800, czyli 160 lat później, to wciąż tylko między 5 a 10% społeczeństwa. Rok 1100. Islam staje się religią większości, między 60 a 75%. Ten proces trwał blisko pół tysiąclecia. To jest najsilniejszy dowód na to, że mieliśmy do czynienia ze zmianą religii wynikającą z nowej sytuacji społecznej i politycznej, a nie z przemocy. Gdyby islam narzucano mieczem, Egipt zmieniłby wyznanie w jedno pokolenie, a nie w ciągu kilkunastu wieków.